No i drugie arcydzieło, które zobaczymy, film Janusza Kijowskiego, twórcy terminu kina moralnego niepokoju, powtórzę raz jeszcze, nakręcony w 1977 roku również i, jak już powiedziałem, wyświetlony dopiero w 1981. Film, byśmy powiedzieli, niezwykle odważny, bo ten film zaczyna się aluzyjnie, ta nazwa nie pada, ale kiedy będziecie widzieć sikawkę MPO, która myje ulicę, to od razu będzie skojarzona z sikawkami milicyjnymi wtedy. Ten film w sposób jednoznaczny mówi o wydarzeniach marca 1968 roku i o studentach wyrzucanych wtedy z uczelni po wydarzeniach marcowych 1968 roku. Żaden film w 1977 nie mógł o wydarzeniach 1968 roku powiedzieć. Nie wolno było, był zakaz cenzorski. Kijowski się ośmielił, no i za to został ukarany, że ten film tyle był na półce. Zatem skreślenia ze studiów, ta rozmowa z dziekanem, którą tu zobaczycie za chwilę, który sam mówi eufemizmami, no jakoś sobie z tą sytuacją poradzimy, to wszystko było właśnie jednoznaczne dla widza, że tu chodzi o wydarzenia marcowe. I Indeks powstał na podstawie prozy Andrzeja Pastuszka i tutaj prozy niekoniecznie najwybitniejszej, ale film jest wybitny. Krzysztof Zaleski, nieżyjący już niestety polski aktor, gra Józefa Monetę, właśnie studenta, który unosi się honorem i rezygnuje ze studiów, bo jest honorowy. Ale równocześnie ten film jest o cenie kompromisu, o cenie, którą płaci nasz Józef Moneta za to, że nie będzie studentem. Nasz bohater został wykreowany jako postać ciągle zła, ciągle byśmy powiedzieli potocznie wkurzona na innych, na ludzi, także na siebie, że nie może się przystosować, że inni robią kariery, wracają na studia, a on ciągle mówiąc nie. Co więcej, jest ironiczny, jest złośliwy, bywa pryncypialny. Jego dziewczyna także z tego powodu od niego odchodzi, bo mówi, no przystosuj się jakoś, nie bądź taki pryncypialny, nie bądź taki idealistyczny. Dzisiaj byśmy powiedzieli, czy tego typu pryncypialność to jest idealizm, czy może tylko maska, czy może tylko gęba. Ach, jaki ja jestem szlachetny, proszę, jestem szlachetny, a tamci są tacy sprzedajni. Tyle, że on ponosi klęskę. Ten film stawia to pytanie, gdzie jest granica między jedną postawą a drugą? Gdzie? W którym momencie? Bardzo mocno to pytanie w tym filmie brzmi. Bardzo mocno ten film pokazuje także, i to trzeba mocno także powiedzieć, szanowni państwo, dramat inteligencji ówczesnej, która była po prostu, czy bywała, źle mówię, bywała dyspozycyjna. Inteligencja, aby wiedziała, aby grzała się w ciepełku swojej roli, musiała być dyspozycyjna, bo jeśli nie była dyspozycyjna, była zmarginalizowana zupełnie. I ten film także o tym mówi. Jego kolega Józefa Monety, który także był na strajkach, pogodził się i teraz robi karierę jako adiunkt, pisze doktorat, a Józef nie. Józef powiedział, że nie. Ten film to także pokazuje właśnie, że te decyzje inteligencji być może trzeba jakoś przemyśleć, bo może to była tylko i wyłącznie właśnie poza. To może jest tak naprawdę wszystko względne. Może ta rewolta, może ten bunt jest też bardzo względny. Może to, przeciwko czemu on buntował, było tylko pozorne. Tak jak pozorny może być bunt młodych ludzi, którzy na początku trochę rzucą kamieniami w McDonalda, by na drugi dzień spokojnie hamburgera sobie kupić. I umawiają się między sobą telefonami marki tej i tej, wyprodukowanymi oczywiście przez wielkie koncerny, ale oni są tacy antykoncernowi. Czy to jest bunt prawdziwy? Czy może gra? Czy bunt pozorny? Czy bunt wygodny w dżinsach z super modnymi naszywkami? Ale świetnie się rzuca wtedy kamieniem, bo się mówi, jestem antysystemowy. Józef Moneta był także antysystemowy, ale jak bardzo? Rozstrzygnijcie to państwo sami. Ja nie ukrywam, trochę prowokacyjnie stawiam te pytania. Prowokacyjnie. Może wyostrzam pewne konflikty, byśmy zastanowili się, patrząc na naszego bohatera, który nawet na swoim ślubie, wspaniała aluzja do Wyspiańskiego, ślub jako miejsce, gdzie pewne rzeczy się rozstrzygają. Wesele jako miejsce. Zobaczycie też tę scenę. Bardzo się tu mocno rozstrzyga. Gdzie jest tak naprawdę granica? I gdzie jest ta granica między iluzją kontestacji a prawdziwą kontestacją? To także jest o tym film. I Kijowski chyba zdaje się mówić, że tak naprawdę autentyzm prawdziwej postaci jest nie do osiągnięcia. Że nic nie jest autentyczne. Przynajmniej w 1977 roku nic nie było autentyczne. Ani bunt, ani protest, ani konformizm. Wszystko jest pewną grą. Grą, w którą my
my wchodzimy. Przez to ten film jest taki tragiczny, przez to ten film jest taki niejednoznaczny i też bardzo dynamiczny, podobnie jak Wodzirej w ruchu, podobnie jak Wodzirej taki bardzo byśmy powiedzieli szybki. To nie były filmy kończąc już, o tym, że nasi bohaterowie długo debatowali i gdzieś tak po tych debatach dochodzili do wniosków. Nie, te filmy są dynamiczne, one są oparte na pędzie, na dzianiu się.